wylądowaliśmy w miasteczku, w wiosce. W każdym razie wczoraj dużo nie przejechaliśmy, bo tylko 45 km i nas pan tam, który siedzi koło Dorendy, zaraz pokaże, zaprosił. A była godzina chyba 5, a że było bardzo, bardzo miło. Najpierw mówię, że zostaniemy na herbatę, a potem zostaliśmy już na noc. I było bardzo fajnie, bardzo przyjemna rodzina, w ogóle taki luz tu panował. Poszliśmy jeszcze do kolejnego domu, do siostry jeszcze zobaczyć. Dostaliśmy na drogę w ogóle dużo różnych rzeczy, paczkę cukierków, abrikosy, cukierki, ciastka, chleb. Także dzisiaj na cały dzień albo nawet na 2 dni mamy zaopatrzenie. W ogóle chcą, żebyśmy zostali, żebyśmy nie wyjeżdżali. Także się zastanawiamy, czy pojedziemy, czy nie pojedziemy, bo jest tak miło. Chcę wam pokazać rzekę Pancz. Zaraz tam dojdziemy. Musimy przejść tutaj przez budynki gospodarcze. To jest bardzo miła krówka. Już się z nią wcześniej zaprzyjaźniłem. Tu malutka. Co malutka? Krówki mają bardzo ładne oczy. Widzicie? Już dochodzi 9 i zaczyna się robić ciepło. Czyli to samo pewnie będzie co wczoraj. A, tutaj przy okazji zobaczcie jak zbierają tutownik, czyli jak Dorenda powiedziała, morwę. To jest drzewo, ona spada na folię i od razu się suszy. A tu spada u sąsiadów na takie duże prześcieradła stare powiązane. I też się suszy. Ona później na zimę jest bardzo dobra. A teraz doszliśmy nad samą rzekę. Tutaj jest spokojna, spokojnie płynie, ale w tamtą stronę, może kilometr dalej, gwałtownie idzie w dół, jest głośna. No i drugi brzeg, jak widać, Afganistan. Tu też widać ciekawostka, taka siatka do łapania ryb. Pewnie to się wrzuca do rzeki. Ryba wchodzi przez tą dziurę, potem się zwęża i już nie jest w stanie wrócić. Nieraz w podróży są takie fajne miejsca, żeby się chciało zostać, nie jechać dalej, bo tu jest wszystko, co potrzeba do życia. Świeże abrikosy można zrywać prosto z drzewa. Niektóre leżą na ziemi. Nie będę teraz jadł, bo w nocy mnie brzuch bolał. A mamy całą siatkę, więc może później. Przynajmniej nie wolno łączyć abrikosa i popijać wodą, bo później to wszystko kipi w brzuchu. Pamirski dom. Narodowy dom. Tak jest zbudowany, że tu są takie postumenty, na których się śpi. A jeszcze wnutri pieczka jest? Tam, da? Wnizu. Byl, da? Eta Muhammad. Muhammad, eta Ali. Ali, eta Hasan, eta Hussein. Hasan. This to kabila Fatima. Why, lubayan pakit. To Aga Khan. Posłuchajcie, jaka cisza. Nic, lekko słychać, jak sobie rzeczka płynie. A to wszystko dlatego, że Pancz się tutaj rozlewa jak jakieś wielkie jezioro. Jest cisza, spokój. Wcale nie jest gorąco. A na całe szczęście się dobrze czuję, bo myślałem, że po tym, jak mnie w nocy brzuch bolał, to dzisiaj będzie źle. Ale jest w porządku. A ty jak się czujesz? To dobrze. Ja dobrze. Ty dobrze się czujesz. Hello. Hello. Hello.
Hello! Hello. Maciek. Maciek. Where are you from? From Poland. Poland? Poland. Polska. From city? Chyba szykują się na wesele. Salam alejkum. A przy okazji widzicie dużą pamirską wioskę. Bo wcześniej jechaliśmy przez małe wioski, a ta wioska już się chyba z kilometr ciągnie. Macie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, bo jest plan, żeby się wykąpać w sadzawce, która tam jest za mną. Zaraz wam pokażę. No, to jest takie jeziorko, gdzie woda się troszeczkę z wodą z Pandżu miesza, ale jest czyste, ale nie jest za ciepłe, więc może być trudno. Nie lubię wchodzić do zimnej wody, ale dobrze by się było umyć i wyprać te spodenki, w których teraz jestem, bo one szybko wyschną. Nie jest taka zimna, chociaż teraz trochę czuję. Dobra, zostawię kamerę. Tu się trzeba namydlić. Ale zimno. Tak? Jednak? Muszę tylko namydlić i spukać. Jeszcze raz tam wejdę. Akurat się teraz tutaj zamuliła trochę, ale nie szkodzi. Jeszcze namydlę włosy. Wlazłem jeszcze raz i nawet namydliłem włosy i umyłem, ale jest taka woda, że może minutę się w niej da wytrzymać i trzeba uciekać, bo aż czuć, że się wszystko przymraża w ciele. Ale teraz trzeba obeschnąć tutaj chwilę na słońcu, trochę podsuszyć te gacie, żeby znowu od siodełka potem nie obtarły i będzie można jechać dalej. Kąpiele są ważne, trzeba dbać o higienę w czasie podróży. Teraz Dorenda robi różne ciekawe rzeczy, ale zakazała kręcenia, więc nie zobaczycie tego. No wiesz, jak wiem, że kręcisz, to jakoś mogę z tym liczyć. Teraz ja mam tylko to szczęście oglądać rzekę oczywiście. Jest naprawdę dobre miejsce, żeby się wykąpać, bo nie tylko jest taka bardzo ładna, czysta woda, ale jeszcze jest prawdziwa przebieralnia. Widzicie, jak Maciek się przebiera? No właśnie, bo nie widać go za kamieniami. Mamy 24 lipca, godzina 9:26. Właśnie dojechaliśmy do Chorogu. Wyjechaliśmy w zeszłą niedzielę, a dzisiaj jest poniedziałek, także zajęło nam to troszkę ponad tydzień. Z Duszanbe. W Duszanbe wyjechaliśmy, tak. No i co? Jechaliśmy tą drogą przez Przełęcz, bo przez Kuliaw droga była zamknięta. Musieliśmy się wspiąć na 3300 metrów, ale też zaoszczędziliśmy 100 km, bo droga przez Kuliaw jest dłuższa. No, później I przez to, że była zamknięta, też ciężarówek było bardzo mało. bardzo mało. W Zazwyczaj zasadzie, jest bardzo dużo podobno. w zasadzie w ogóle ciężarówek nie było. Także jechało się w miarę dobrze, ale droga jest w dużej mierze zniszczona. Są dziury, kamienie, takie odcinki, że jest dużo zjazdów, podjazdów, także średnia nie zawsze była wysoka. No jakieś 10 na godzinę na przykład. No. Ale na przykład wczoraj już był taki bardziej równy odcinek i przejechaliśmy ponad 80 km. W sumie bez jakiejś wielkiej męczarni. Tak. Wczoraj było spoko.
Wczoraj było spoko, wczoraj kąpaliśmy się w jeziorku, jak pewnie zobaczycie też. No i co, plan na dzisiaj taki, żeby znaleźć internet, coś sobie tam w tym internecie porobić i ruszymy w kierunku Iszkaszima. Kupić parę rzeczy. Kupić parę rzeczy. Tak. No, a tutaj prawdopodobnie jesteśmy przy dworcu autobusowym, bo te wszystkie jeepy, co nas po drodze mijały, teraz się pakują i będą jechać w Duszanbe albo w inne miasta, ale raczej w Duszanbe, a my gdzieś w okolicy bazaru teraz podjedziemy. Piłaś? Do opalania. Z filtrem plus 30? Tak. I też coś, Na usta? podobno też od słońca na usta. Aha. Co jeszcze potrzebujemy? Kawałek materiału do spodni Aha. do naprawy i pieniądze. Po cholerę ci też spodnie brudne. No, mam dziury w spodniach, trzeba naprawić, ale potrzebuję łatę. A mi się wydaje, że to akurat No to może masz się przydać. normalnie firmowe Adidasy. No, mogę też po prostu swoje spodnie wyrzucić i te założyć. Ty założyć. Może to są co długie, a ja miałam krótkie. Aha. Bo wytnę kawałek i resztę zostawię. Aż tak duża ta dziura nie jest. Ale chcesz Ale- mieć trochę w zapasie. Tak, to mogę wybrać potem jeszcze najlepszy kawałek. Albo jak zrobi się jeszcze dziurę po drugiej stronie, to będę miała. Chciałam te spodnie w ogóle jeszcze nosić 2 miesiące i potem wyrzucić, jak będzie zimniej. Ale nie wytrzymały. Już jedne wyrzuciłaś, nie? Tak. A my tymczasem opuściliśmy Chorób, który jest gdzieś tam. Jak się schodzą takie dolina rzeki Pańcz, tam jeszcze jedna dolina. Tam jest miasto, stolica tego regionu całego, pamirskiego. A my teraz pojedziemy tam, czyli do Iszkaszim. I dalej oczywiście. Это что? Ta kamera. Что? Ta kamera. Камера, да? Да. Снимаете, да? Szczęśliwa jesteś z sadem. Да, чтобы все построили. Сейчас это не В аду. готово, да. Все. Это дерево посадим. Dzisiaj coś kiepsko z formą. Nie wiem dlaczego, bo wczoraj zjedliśmy bardzo dobry obiad z kurczaczkiem, smażone ziemniaczki, sałatka, wszystko jak trzeba, chlebek, dużo herbaty, ciasteczka, owoce, abrikoski. A to jakoś dzisiaj energii mało. A dojedziemy do Naima, mojego znajomego. To jeszcze jest ze 150 km stąd, więc myślę, że 2-3 dni tam będziemy u niego. To zrobimy też dzień przerwy, bo nie można codziennie jeździć. A do tej pory od Duszanbe jedziemy codziennie, a to już jest dzisiaj wtorek, a wyjechaliśmy w zeszłą niedzielę. Więc to już jest chyba za dużo na taki ciąg. Trzeba troszeczkę zrobić dzień przerwy, trochę odpocząć od prowadzenia roweru, od patrzenia w te dziury, jak omijać z lewej, z prawej. Na pewno się przyda. Nabrać energii na dalszy odcinek, bo potem będzie już wysoko. Potem już będzie jazda przez przełęcze powyżej 4000 metrów, tam ich będzie kilka, płaskowyżem wysoko położonym. A tu widzicie, że Pańcz już coraz mniejszy.
od Chorogu się zmniejszył. W Chorogu był taki duży dopływ. A tam dalej, już wjedziemy w Łachan, to już będzie bardzo malutka rzeczka. Afgańczycy drogę zbudowali, jeżdżą marszrutki. Wczoraj wieczór było widać, że chyba następna wycieczka to będzie tam po Afganistanie, żeby tamten odcinek drogi przejechać. Co, szyjesz już tą łatę z tych spodni, które wczoraj znalazłaś przy drodze? No jeszcze nie. Jeszcze Najpierw nie. zamykam Aha. dziurę, bo to było taka, No. stąd dotąd. Poczekaj, żeby było dobrze widać. Tu się zaczęła Tak. i szła tak, aż dotąd. Tak, I jeszcze tutaj boczna, jest tak? boczna. Więc Okej. najpierw to zamykam i potem za tym wszystkim szyję tę łatę, którą już tutaj mam, żeby było trochę mocniej. Bo tak to jak widzisz, tutaj obok też już jest mała Aha. dziurka, to jest po prostu cienko. Musi jeszcze wytrzymać 2 miesiące. A potem wyrzucisz. Potem wyrzucę. Bo te spodnie w ogóle kiedyś miały, kiedyś były takiego koloru, Aha. No, więc widać, że zmienimy już na są stare. jasny. A tu w międzyczasie pojawił się turysta z Korei i dziewczyna miejscowa, która tam pracuje w polu, poczęstowała herbatą. Takie małe ptaszki. Że je oswoił. No wszędzie za nim chodzą. Jak on tam przechodzi na drugą stronę ulicy, to one też chodzą. Ty знаешь, какая это птица? Нет. Это не курица. Нет. Другая. Круто. Да, курица домой, да. Tu na ognisku powstaje shirchoy, czyli herbata z mlekiem, z solą, potem odrobina masła. Oni pracują w polu. Koreańczyk widzę, że odjechał. Jakiś był strasznie zmęczony. Powiedział, że on pojechał powoli, bo nie jest przyzwyczajony, więc musi jechać daleko i powoli, Aha. żeby się przyzwyczaić. Wyglądał na zmęczonego, nie? Bardzo. Bardzo. Mnie boli głowa, ale taki zmęczony nie jestem. Chociaż ledwo co patrzę do przodu. Pewnie go jeszcze Wyprzedzimy. wyprzedzimy. Chyba że akurat będzie siedział w tej restauracji za 10 km, Tak, kiedy my tam przyjedziemy. przyjedziemy. Pierwsza atrakcja dzisiaj po drodze. Gorące źródła. Dla kobiet w tym domku, a dla facetów na zewnątrz. A jak woda? Nie холодна? Теплая. Теплая. Не горячая. Не Только... горячая. Да. Сначала не горячая. Да. Нету работы, что поделать? Да. 6 лет в России работал. В России? Да, в Москве. Ага. На стройках работал. Настройка. На заводе работал. А здесь работы нету. Ну, есть мало, так Ага. как в России, здесь не платят. Сейчас вот машина своя, поедем оттуда, Вот вот это, да? продаем, В Душанбе, В Душанбе, да, и здесь продаем. Хорошо. A tu wam pokażę jeszcze, jak wygląda ta część z budyneczku. O.
Tu jest przyjemniej. Tu jest cieplejsza woda. Niż ta. A? O! Tu jest fajnie! Także widzicie, że warto podróżować, żeby właśnie takie miejsca jak tutaj odwiedzać. Żeby chwilę tej ciężkiej podróży, bo dzisiaj był ciężki dzień, jest cały czas. Głowa mnie od rana bolała, teraz przeszła po akapie, ale do tego zmierzam, że w czasie takiego ciężkiego dnia można znaleźć takie fajne miejsca, żeby sobie posiedzieć, chwilę odpoczywać, pogrzać się, umyć się, a poza tym ta woda jest zdrowa. Dla oczu, dla żołądka. Można ją prosto pić tam, gdzie wychodzi. Zbliżamy się do mostu granicznego z Afganistanem. Tu widzicie 102 km od Chorogu. Także już będzie Kashim. A kiedyś przez ten most przechodziłem do Afganistanu i później jechałem aż do Kabulu. Tam ponad miesiąc byłem wtedy.